Już tak się tu przytulał do mnie. Troszkę tam. No dobrze. Daniela już znacie, a jak nie znacie, to... W ogóle dzień dobry, siemano. Dzień dobry. Siemandero. Daniela już znacie, a jak nie znacie, to zapraszam po pierwsze na testy wszystkich wtyczek Aurora DSP, polskie wtyczki gitarowe, które są u mnie na kanale. Po drugie zapraszam na wywiad, który już przeprowadziliśmy sobie swego czasu na temat tego, jak w ogóle takie wtyczki powstają, ale dzisiaj dotarłem do miejsca, w którym one powstają, czyli w Aurora Studio. Projekt, który zaczął się od tego, że był najpierw studiem nagraniowym. Tak. I odechciało Ci się nagrywać kapelę? No, nie odechciało, to nie jest dobre słowo. Nie mam czasu teraz w tej chwili na takie długie projekty. Przez cały czas coś tam rzeźbię, ale to nie jest tak, że... I przekształciłeś się w człowieka, który robi wtyczki gitarowe, ale ostatnio nie tylko, bo pojawiają się również wtyczki do wokalu. Tak. Jakieś dziwne projekty w postaci brudnego basenu. Tak, brudny basen. No powiedz o tym brudnym basenie trochę. A brudny basen to akurat nie jest nasz pomysł, bo sam pomysł jest z Krystiana. Christian Kole. Jeden z niemieckich youtuberów znanych na całym świecie. Tak. Wyszło to tak, że on miał pomysł, żeby wypuścić te impulsy, które nagrał na tym basenie, po prostu jako część dodatków do jego kursów w Kole Cult Academy. Ale po rozmowie stwierdziliśmy, że w sumie można by było z tego zrobić całkiem fajny plugin, który będzie czymś takim nietypowym. Ja i on dość lubimy nietypowe pomysły. Tak jak ktoś kiedyś słusznie zauważył na którymś z forum, że Rotten Pool jest takim gatunkiem punk wśród pluginów. I trochę tak jest. Steampunk nawet trochę. Trochę steampunk, no. To Satanic steampunk chyba. Tak. Sam widzisz jakiekolwiek użycie tego pluginu do czegoś? No bo on jest mega charakterystyczny i mega... Nie, no on się bardzo fajnie sprawdza na perkusji, w szczególności jeżeli ktoś nie ma nagranych roomów albo dalszych ambientów. Można bardzo fajnie to sobie... Czyli na przykład emuluje to, że nie wiem, mikrofon stoi w czwartym pomieszczeniu i słyszysz to gdzieś tam, wiesz, z odbitego... Tak, bardzo fajnie się to sprawdza w takim... No, to ciekawe zastosowanie, bo gitarowo, no to ja tam próbowałem to do nie, czegoś... Gitarowo nie, tak, no bo wiesz, to tak jakbyś po prostu wpiął gitarę na basenie. Robi się trochę hałasu więcej i robi się mniej czytelnie. No odkąd się poznaliśmy tak naprawdę, bo obserwuję Cię i współpracujemy chyba od początku działalności Aurora DSP jako takiego. No i wiesz, jestem w miarę na bieżąco z tym, co robisz, no to firma tak dość konkretnie się rozwinęła. Spodziewałeś się tego? Byłeś na to przygotowany? To był zamysł? Czy stało się to przez to, że po prostu to są dobrej jakości rzeczy i ludzie Cię zaczęli zauważać sami z siebie? Nigdy nie było takiego zamysłu, bo Mamut, pierwszy plugin, on w założeniu w ogóle miał być dużo prostszy. To w ogóle, że powstał, jest swojego rodzaju przypadkiem. Po prostu z Kubą, z naszym programistą chcieliśmy sobie coś stworzyć takiego wygodnego do użycia w studiu, ale w ramach jak te prace postępowały, to wyszło na to, że całkiem fajne to jest, że to się sprawdza i czemu by nie spróbować tego w jakikolwiek sposób spieniężyć. Dużo musiałeś, bo to jest tak, no na początku pewnie... To była duża nisza na rynku też. No właśnie, o tym mówię, duża nisza, która też, no była jeszcze taką, jak zaczynałeś, to tak powiedzmy, że to, co robisz, to raczkowało, bo to weszła ta nowa technologia, o której jeszcze nie do końca wszyscy wiedzieli, nie? Te sieci neuronowe, to tak było... Ale Mamut nie ma nic wspólnego akurat z sieciami. Aha. Nie, to zupełnie... Zupełnie coś, jeszcze Mamut, wcześniej się to zaczęło. Tak, Mamut bazuje na czymś, na takim bardziej white boxie, na czymś pomiędzy Waveshaperem
a modelingiem po prostu samych komponentów. No dobra, a czego się przez ten czas, bo do czego też zmierzałem w tym pytaniu, czego się przez ten czas tak jakby nauczyłeś, co się zmieniło, jak bardzo musiałeś zmienić sprzęt, żeby dogonić technologię, no jak to wygląda? Ale sprzęt mówisz w kontekście... No na przykład mówię w kontekście tego urządzenia, które wiesz, które tam zbiera, to coś tam wiesz, bawiliśmy, które zbiera gdzieś, wiesz, mikrofony. Aha, bo takich rzeczy to nie było, nie? To raczej tak powstało, znaczy no może były, ale nie były stricte po to, żeby robić wtyczki chyba, nie? Nie, no Dynamount nie. No, ludzie sami sobie w studiach to robili raczej, niż był to produkt, który można kupić, nie? No w zasadzie Dynamounta nie użyjesz w taki sposób, jak Ci pokazywałem, że robi to automatycznie, nie? To jest akurat nasz wewnętrzny, to jest nasza wewnętrzna aplikacja, która bazuje po prostu na API, który wykupiliśmy od jakby Dynamounta i stworzyliśmy sobie coś, co przyspiesza nam cały proces nagrywania IR-ów. Aha, czyli to jest tak, że to wy dorobiliście tą apkę, która tym... Nie, apka jest generalnie, oni mają apkę. Myślę, że każdy, kto tam interesował się Dynamountem, to wie, że ta aplikacja jest, ale ta aplikacja tak naprawdę pozwala Ci na zdalne ustawienie jednej pozycji i na zapisanie sobie jakichś tam presetów. I to jest wszystko, nie? Ale nam chodziło o to, żeby nie trzeba było siedzieć po kilka godzin przy jednym głośniku i nagrywać 200-300 pozycji, tylko żeby to się automatycznie mogło zebrać. No, dlatego po prostu odezwaliśmy się do nich, żeby udostępnili API i na podstawie tego stworzyliśmy sobie aplikację, która sama sobie po prostu... Czyli tak naprawdę możesz to zostawić włączony komputer, zostawić włączoną apkę i iść sobie na obiad i to się wszystko robi samo. To co później... Samo. Samo się zbiera. No bez twojego udziału mówię, tak? Trzeba później się trochę jeszcze z tym... Trochę się trzeba jakby pobawić po prostu tym brzmieniem. Jesteśmy też tutaj z bardzo ważnego powodu tak naprawdę, bo robimy mój plugin. Tak. Który nazywa się roboczo, a być może tak zostanie no bo nie wiemy kiedy to puści, bo jesteśmy w drugim dniu robienia tego pluginu, ostatnim zresztą. Robi się to całkiem przyjemnie, szybko i fajnie w tym momencie. Nie wiem, jak to wyglądało na samym początku robienia pluginów, czy był to proces, sam wiesz, plugin się nie robi szybko i przyjemnie. Sam proces tutaj jakby wykierowania brzmienia jest fajny w tej chwili, bo jest na tyle zoptymalizowany, że jest to całkiem fajne doświadczenie, ale samo stworzenie pluginu już później będzie trochę... Aha, czyli jeszcze to, czego ja nie zobaczę... No, nie zobaczysz raczej tego. Jeszcze to będzie troszeczkę trwało. Aha, no bo ja myślałem, że to już tak, wiesz, w miarę, że tam tylko... Nie, też trochę. W każdym razie, no, plugin będzie się nazywał Dead Kitty, bo mi wczoraj umarł kotek, więc stwierdziliśmy, że to jest całkiem niezła nazwa, żeby tego kotka uczcić. Plugin jest moim podziękowaniem dla Was oglądających ten kanał przez 10 lat, a Daniel po prostu zgodził się go zrobić. Będzie tani, będzie fajny. Tak, myślę, że... Też wyniknęło to z tego, że Ty sobie chciałeś sprawdzić TSL 60. Tak. TSL 60 jest wzmacniaczem, na którym się oparliśmy, ale to nie jest plugin, który jest TSL 60, żeby ktoś sobie też pomyślał. Nie, bo TSL 60 jako sam wzmacniacz chyba trochę zawiódł, pokładane w nim nadzieję. Trochę ja miałem, jak się go słucha na kolumnie i się na nim gra, jest trochę inne wrażenie, jak się go tutaj wpięło w studio. Trochę nam zrobiła się bułka, trochę gdzieś tam nam się zrobiło... Szara bułka. Więcej, ja bym powiedział, że tej bułki było, nie? Taki się zrobił nieczytelny, jakiś taki w ogóle... No w tych warunkach tutaj tego studia akurat było to tak, że nam nie zagadał. No i musieliśmy go tam troszeczkę podbudować, więc tutaj stoi TSL, ale zanim osiągnęliśmy brzmienie, to na przykład wspaniały zielony, tak, właśnie ten, właśnie tak. Każdy, kto nagrywał tutaj, to wie, że jest bardzo istotny. Że jest najlepszy. Potem próbowaliśmy coś, co już w Aurora DSP możecie znaleźć i jest chyba elementem, to jest chyba element wszystkich
wszystkich gitarowych pluginów, jakie zrobiliście, nie? On Tak, to chyba jest tam w tym to jest po prostu TC Preamp. W tym boardzie efektowym. Nie jest nic nadzwyczajnego. Też nam jakoś specjalnie nie zagadał. Potem próbowaliśmy, mówimy, dobra, to zrobimy na czysty booster. No też tam gdzieś nie bardzo. No i tak metodą tych prób i błędów też kilka tych efektów było. Tak naprawdę brzmienie, które wykreowaliśmy i które stwierdziliśmy, że jest fajne. Ile tak? 2 godziny siedzieliśmy? No nie, gdzieś coś takiego. No. Brzmienie docelowe i jest to połączenie takiego... Dość mocno wysterowanego Steel Sparka. No. Z 2 kanałami. Na czystym nie robiłeś już tego. Na czystym nie ma. Czysty był czysty, ale na obu kanałach tak naprawdę jest to połączenie brzmienia pieca z tym, więc to nie jest czysta kopia, nie jest to czysty TSL, jest to po prostu brzmienie, Steel Spark ma bardzo fajną tą regulację odpowiedzi basu. To nie jest taki zwykły filtr. On troszeczkę tam robi więcej, ma trochę inny kształt tego filtra, to się fajnie sprawdziło. Oczywiście to będzie defaultowo, czyli to jest jeden sound, który po prostu wybraliśmy jako dobry i jest to sound tego pluginu, więc ani nie jest to Steel Park, ani nie jest to Marshall, jest to połączenie, które tutaj wspólnymi siłami gdzieś tam zrobiliśmy. Z lekką nutką mocnej jakby korekcji samego. No tak. No troszeczkę trzeba było na tym posiedzieć, więc nie było to tak, że mówię, no skopialiśmy, że plugin, który będziecie sobie mogli zakupić, to będzie plugin, który jest typowym jakimś tam Marshallem kolejnym. Nie, ale wydaje mi się, że wyszło całkiem fajne. No nie, no jak włączyłeś tego Steel Parka, to nagle nasze uśmiechy od takich cały czas szukaliśmy, ten Steel Park się włączył. A ciekawe, że zrobiło się ten Marshall go szeroko, tak przyjął, nie? W taki sposób. Myślałem, że będzie zbyt gruzowaty do tego Marshalla. Się okazało, że on bardzo dobrze to zniósł, nawet lepiej niż po prostu ten Tube Screamer. No. Co jest jakby ciekawe, bo... Brzmienie jest, ja bym powiedział, na swój sposób niepowtarzalne wyszło, nie? Jest takie inne niż... jest taki szeroko brzmiący Marshall. No, taki trochę ciekawszy Marshall. Jeżeli chodzi o kolumnę, no to mamy tutaj bazę danych kolumn, tak? Którą sobie będziemy wykorzystywać. Te kolumny są zrobione też tutaj w tym studio. Daniel ma kilka różnych paczek, wkłada w nie różne głośniki, ma różne mikrofony, no system ten, którym to sobie tam przesuwa i tak dalej. No jest tego tutaj tak dużo, że stwierdziliśmy, że nie ma sensu za bardzo robić kolejnego takiego. No nie wymyślimy nic jakby nowego. Dokładnie, nie? W tym momencie ale się okazało, że impulsy z Eminence'a DV77 bardzo fajnie się... To były te dwa, które mówiłem, te zostaw, nie? I najprawdopodobniej będą to dwa impulsy, czyli będzie to taki fajny, prosty plugin z dobrym brzmieniem. Ale myślę, że brzmi to dość nowocześnie. No na pewno jest ciekawy i na pewno jest nowoczesny, nie? No. Więc mimo tego, że jest to wzmacniacz, który jest w tym momencie 20-paroletni już, to myślę, że niektórych całkiem nieźle zaskoczy, a nas zaskoczył tym, że jednak był... Spodziewaliśmy się czegoś troszeczkę innego, nie? Tak. Jak jest płyta Kobonga, chmury nie było, to u nas siary nie było, tak. Nie? Był nawet zamysł, żeby Metal Zona podłączyć, ale baliśmy się dotknąć. Nie no, Metal Zona jest... Ja lubię. Lubisz, tak? Lubię Metal Zona. Będziesz robił... Bo generalnie teraz też jest... Ja mam symulację Metal Zona. Masz już symulację Metal Zona? No. Ale już jest wypuszczona jako plugin? Nie, no ona będzie w drive-thru. No właśnie, no bo to opowiedz trochę w takim razie o tych drive-thru w tym momencie. Drive-thru to jest taki ciekawy plugin, w sumie coś, co ma być dodatkiem do innych pluginów, tak naprawdę do innych symulacji, do pluginów też absolutnie niekoniecznie naszych, bo to może być, nie wiem, Neural czy cokolwiek innego. W bazowej wersji będzie 20 overdrive'ów, które będzie można miksować razem ze sobą szeregowo. A, czyli będzie można na ekranie 20, będzie można włączyć 20 na raz? No 20 jest w bazie, na ekranie teraz się zastanawiamy ile, ale myślimy o 4-5.
w jednej linii, w drugiej, nie? Znaczy, No szaleństwo, nie? No, szaleństwo wystarczy, wiesz, bo śmieję się, że jakbyście zrobili 20, to wiesz, można zrobić taki film, jak kiedyś ci kolesie, tam jak brzmi 100 przesterów, wiesz, tak, ale to, naraz, nie? ale to raczej się skończy szumem tylko. Do tego będzie kilka preampów do wyboru, żeby można było też używać go jako taki pełnoprawny, powiedzmy, stack. Podstawowe efekty no i tam jakieś kolumny, nie? Czyli poza tym, że będzie to taki board z przesterami pedal różnej board, maści, tak. taki pedalboard, który można sobie wpiąć na przykład, nie wiem, przed amplitubę, przed cokolwiek innego, tam no, z jakąś inną symulację wzmacniacza, to też sam z siebie, według tej waszej idei, nie wiem, tak jak Hector na przykład jest, no bo Hector jest też tak, niby efektem samym w sobie, tak. ale tak naprawdę ma tą dodatkową funkcję tam i kolumny i wszystkiego, co pozwala go użyć, również zrobić z niego wirtualny wzmacniacz i to będzie dokładnie ta sama idea, dokładnie tak? Tak samo, no, wygląda mniej więcej, ostatnio wypuściliśmy Drive-Thru Cerbes, to jest taki jakby taki mały teaser, nie? Tego, co to będzie, nie? To też również będzie zawarte w dużej wersji. Plan jest taki, mamy zamiar to poszerzać z czasem, będziemy dorzucali po prostu pakiety. Wtyczkę skonstruowaliśmy w taki sposób, że nawet nie trzeba będzie robić update'ów samej wtyczki, po prostu będziemy doinstalowywać nowe pakiety. Mamy tam już plan na różne fuzy i takie rzeczy. Myślę, że dużo było efektów, zabawa. które odrzuciliście podczas produkcji i się po prostu stwierdziliście, że się nie nadają? Nie, my po prostu zebraliśmy w ogóle... Jakie były kryteria doboru na przykład tych brzmień? Na ten pomysł w ogóle wpadł Łukasz, żeby zrobić coś takiego, którego możecie znać lub nie z Cultifacta, tak? Bardzo kanału. Fajny kanał gitarowy, polecam. I w dozie takiego ekscytacji po prostu zakupił bardzo, bardzo dużo różnych kostek i je tutaj do mnie wysłał. Nie robiliśmy segregacji, po prostu to, co Łukasz kupił, to są dobre efekty, nie? Tam no nie znajdziecie jakichś po prostu chińskich odpowiedników, tam są Electro-Harmonix, jest Friedman, są Big Muffy, Metal Zony, są rewy i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Także wszystkie są na swój sposób fajne i każdy brzmi trochę inaczej, więc... A było na przykład tak, że nie wiem, trafiły się takie, które, wiesz, brzmiały dokładnie identycznie albo bardzo podobnie i były między nimi małe różnice? Czy raczej są to różnice konkretniejsze? Jak to wygląda? Czy się trafiły? Swojej na perspektywy pewno oczywiście. raczej były efekty, które w jakiś tam sposób mnie rozczarowały, patrząc na ich popularność i ceny w porównaniu z innymi jakby tańszymi alternatywami, to wcale nie spełniały tego w moim oczywiście rozumieniu i wedle doświadczenia po prostu nie są tak dobre, jak powinny być. Jak kosztują na przykład. No, jak kosztują, tak. I jaki jest na nie hype też. Dokładnie. Tak. No to ciekawe, no nie będziemy wymieniać chyba specjalnie nie chcę. Natomiast od razu jak to powiedziałeś, to wiesz co, no ja mam pomysł, jak powiedziałeś też o tych pakach i tak dalej, to ja już od razu wpadł pomysł, o którym nie wiem, czy rozmawialiśmy, chyba nie, bo to mi tak teraz spontanicznie tu przyszło do głowy. Pomysł polega na tym, że ja chyba ze swojej półki zdejmę trochę przesterów, wyślę ci i zamiast leżeć u mnie, niech leżą u ciebie i kiedyś może zrobimy ksantyp paka. No, spoko, wiesz, z różnymi moimi przesterami, bo może nie będą to jakieś nowe, bo tutaj wiesz, to co wymieniłeś, no to tam wiesz, rewy, no to są nowe rzeczy, nie? A ja mam trochę takich różnych rzeczy, wiesz, można nawet Exara zrobić, nie? Z którego się wczoraj śmialiśmy trochę, ale dlaczego nie? No tak, to akurat nie jest głupi pomysł, bo sam kiedyś grałem. Kto wiesz, pierwszy myślę, że korektor ludzi. No korektor to fajny, bo dużo szumu miał. Tak, dużo szumu miał. Tak. Bardzo dobry booster. Firma Aurora rozwinęła się teraz też w bardzo ciekawym kierunku. No bo poza tym, że wypuszczacie swoje pluginy,
to pracujecie z innymi firmami, no bo z firmą na przykład Lani, z firmą Laboga pracujecie oficjalnie. Nie możemy wypowiedzieć, dla kogo robicie outsourcingowo, kontrakty do tego nam nie pozwalają, ale robicie też dla innych firm. Czy na przykład obecność na targach, na których byliśmy, Ci w tym pomogła? Jak doszło do takiej współpracy, że te firmy Cię zauważyły? Myślisz, że to jest jakość tego Twojego produktu? Czy nie wiem, co spowodowało, że zaczęliście to robić też dla innych firm? I czy w ogóle myślałeś o tym? No powiedz trochę, rozwiń ten wątek. Jedna z firm, która się odezwała i dla której obecnie robimy dość duży pakiet, była z polecenia. Po prostu CEO czekał na nas, bo wiedział, że będziemy na targach i chciał pogadać. Jeżeli chodzi o to, czy targi wpłynęły na to, czy złapaliśmy jakieś dodatkowe rzeczy, to może tak, ale jest duża szansa, że po prostu i tak byśmy się gdzieś tam na WhatsAppie zdzwonili i deal byłby taki sam, nie? A jakie było pytanie dokładnie? No pytanie było takie, czy w ogóle jak zaczynałeś to, czy chciałeś to robić tylko pod swoim też jakimś tam, że tylko jako Aurora, czy był też taki zamysł, żeby właśnie robić też dla wszystkich? Dalej na przykład mogę też Ci zadać pytanie, jak się lepiej czujesz? Czy lepiej się czujesz tworząc własny plugin, czy lepiej się czujesz mając BAT? Czy nie ma tutaj żadnej różnicy? Jak wygląda taka praca? Że pierwsze zlecenie przyjęliśmy rok po wypuszczeniu Mamuta. Ta sprawa się ciągnęła za nami 3 lata. Jakby nie chcę mówić, który to jest jakby produkt, ale bardzo nam się to źle odbiło czkawką, bo zainwestowaliśmy dużo czasu w stworzenie tego pluginu. Mimo że jakby rozpoczynając pracę nad tym projektem, jakby wszystko było klarowne na zasadzie, że był kontrakt, były jakieś tam po prostu ramy, których mieliśmy się trzymać i tak dalej. W międzyczasie firma też, no między innymi jest prowadzona przez znanego youtubera, no i zaczęli wprowadzać bardzo dużo zmian. Tak naprawdę to, co mieliśmy dla nich już po pół roku zrobić, no nijak się miało do tego, co jakby dogadywaliśmy się na kontrakcie, nie? Czyli było bardzo dużo zmian w trakcie pracy, które utrudniały tą pracę. No właśnie. Tak, znaczy nawet nie utrudniały, tylko oni po prostu przeprojektowali cały pomysł. A my nadal musieliśmy się trzymać wyznaczonych ram w kontrakcie. Wtedy jeszcze w sumie nie byliśmy jakoś tam specjalnie znani, więc raczej podchodziliśmy do tego w taki bezpieczny sposób, żeby też się gdzieś tam nie podłożyć. No tak, żeby nie zrobili wam na przykład złej fany i żebyście... I to się skończyło tak naprawdę w tym miesiącu. Czyli 4 lata trwało mniej więcej. No, jest... Długo. 3 bardziej tam. To technologia się też trochę pozmieniała w tym tak, czasie, tak. Nie? No i zostaliśmy tak naprawdę siłą usunięci z tego dealu przed jakby premierą i nie dostaliśmy naszej części zysków, tylko musieliśmy się dogadać po prostu na zasadzie ugody. No tak, no to rzeczywiście, no to nie jest to najfajniejsza sprawa, która się mogła przytrafić przy takiej współpracy. Nie. Z tym zaznaczę, że generalnie wywiązaliśmy się ze wszystkiego, o co jakby nas proszono, ale myślę, że ta firma po prostu była bardzo mocno nastawiona na to, żeby jak najwięcej na tym zarobić. No ale to jest jedno przykre doświadczenie. Jedno, bo reszta jak jest, sobie tutaj siedzieliśmy jest bardzo pozytywna. To są raczej fajne rzeczy, nie? Tak. Daje Ci to możliwość też przetestowania różnych wzmacniaczy, których byś sobie może w ogóle nie kupił, i jestem bardzo w ogóle zadowolony z tego, że możemy robić dużo rzeczy dla innych firm, bo to bardzo otwiera też horyzonty ogólnie na nowe sprzęty, na nowe technologie. Zawsze przy jakichś projektach to współpracujemy jeszcze z kimś. Zawsze jest, nie wiem, jakiś designer, jest ktoś, kto
albo ktoś, kto generalnie po prostu czuwa nad całym projektem. No i myślę, że ostatnie 2 lata były takie dość owocne, jeżeli chodzi o to, ile rzeczy sami zrobiliśmy, w szczególności ile mamy swoich wewnętrznych narzędzi, które nam po prostu pozwalają na budowanie nowych pluginów, nowych projektów, nowe algorytmy i tak dalej, które możemy wykorzystywać. No i zdecydowanie jest to po prostu na duży plus. No ale też przy okazji, tak jak powiedziałem, no masz możliwość testowania różnych fajnych, oczywiście, ciekawych rzeczy, tak. których być może sobie byś, wiesz, nie kupił, nie sprawdził, a też wynika to cały czas z tej zajawki, którą na to wszystko masz, z której się to urodziło, no bo sam pomysł chociażby naszej współpracy jest z zajawki totalnej. No tak, ja no ci to powiedziałem, jaką mam listę wzmacniaczy Dokładnie. i ty będziesz, słuchaj, wiesz co, to przyjedź z TSL-em. Co prawda ja chciałem też tego TSL-a na pierwszego, więc się zgadaliśmy na szybko z tym, ale też było to takie coś, że no to przyjdź z TSL, no bo ja bym chciał ten wzmacniacz po prostu zobaczyć, nie? Jak on się zrobi, jak on się sprofiluje i co się wydarzy, więc tak, tutaj jest udowodnione... Nie ma żadnej kalkulacji tak, w tym. udowodnione jest to, że po prostu Daniel jest mega najarany na to, co robi i to, jak chyba widać, pomaga w tym wszystkim i jest to cały czas twoja pasja, którą przerodziłeś w pracę jakby, nie? Można ja zawsze lubiłem sprzęt, nie? Ja zawsze raczej lubiłem jakby cyfrowe zabawki, ale to, że w tej chwili w zasadzie mogę w ciągu roku sobie testować różne wzmacniacze, różne rzeczy robić, to jest fajne, nie? Były jakieś rzeczy, o których oczywiście możesz powiedzieć, jeśli nie możesz o tym powiedzieć, bo cały czas są jakieś kontakty, były jakieś rzeczy, jeśli możesz powiedzieć, jakie, to powiedz, a jeżeli nie, to powiedz, czy były, czy nie były, nie? Do których się, nie wiem, spodziewałeś, poza moim marszalem, co do których się spodziewałeś, że będzie, wiesz, efekt totalnego wow, i stwierdziłeś, o nie, no jednak chyba nie bardzo, nie? I co teraz? Miałeś a mówisz o konkretnej... No na przykład o jakichś, wiesz, wzmacniaczach, czy nie wiem, czy efektach, na których się, wiesz, mega zawiodłeś. Znaczy już o efektach to trochę wspomniałeś, że tak, nie? Więc tak... Czy wiesz, czy się bardzo zawiodłem? No, to jest tylko sprzęt, nie? No i niektóre rzeczy sprawdzają się w pewnych warunkach, a niektóre się nie sprawdzają, nie? Z tego, co obecnie, to w tej chwili mam tutaj takiego Promusa Cobra. W sumie jest w stanie sklepowym jest. Zapamiętałem go z lat, jak jeszcze grałem i jeździłem jakieś na różne koncerty i w trasy jeździliśmy, to zapamiętałem go jako taki po prostu high-endowy super wzmacniacz do high gainów, nie? Niestety w tej chwili dość drastycznie zmieniłem o nim zdanie. Jest to użyteczny sprzęt, ale to nie jest coś, to nie jest plug and play. A myślisz, że dlaczego jest ciężko. Myślisz, że dlaczego tak było, że kiedyś miałeś na ten temat... O, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś. Dlaczego kiedyś było tak, że myślałeś, że jest taki fajny, bo był Wiesz, ten element taki, że gitara za 30 000, nie, no to musi fajnie... Nie, to nie chodziło o to, grać, nie. Bardziej chodzi o to, że inne wrażenie, inaczej postrzegasz brzmienie i percepcję brzmienia, kiedy porównujesz to, sprawdzasz w studyjnych warunkach i masz to czarno na białym, jak dany sygnał brzmi, w szczególności, że głównie używam wyjść jakby z kolumny, które są wpięte w Avalona i dostaję jakby zupełnie po prostu czysty sygnał, taki jaki idzie z pieca i wtedy wiem, jak faktycznie, jak jakościowo mogę to ocenić, nie? A co innego jest słuchanie wzmacniacza, który stoi gdzieś na salce, spięty z kolumną i w sumie osłuchujesz to w średnich warunkach. Czyli w sumie to samo doświadczenie, które mieliśmy tutaj. No tak, bo ja no znam ten wzmacniacz, samo, uważam, że jest to fajny wzmacniacz. Wiesz, sam go też już w tym momencie nagłaśniam i słucham go też z odsłuchów. No wiadomo, że mam trochę inne warunki niż ty. I wiesz, no ja cały czas to, co usłyszałem wczoraj tutaj, no to było dla mnie szokiem, bo nigdy wcześniej, posiadając ten wzmacniacz bardzo długo, tego nie usłyszałem. A do tego prawdziwe oblicze.
No, albo jakąś jego wersję prawdziwego Nie, no to jest tak, oblicza, jak on faktycznie, nie? to jest to, jak on jest skonstruowany, jak on brzmi sam z siebie. Aha, no ale to też jest ciekawe, bo to jest coś takiego, że znowu dochodzimy do tego samego etapu, nie? Że stojąc przy kolumnie i grając na wzmacniaczu i ukręcając sobie fajne brzmienie, które nam się podoba, jak sobie przy tym wzmacniaczu, przy tej kolumnie stoimy, wcale nie musimy osiągnąć fajnego brzmienia nagranego wzmacniacza i możliwe, Absolutnie. że trzeba go trochę inaczej zrobić. Tak. I wczoraj nam się trochę to udowodniło, nie? Tak, Że wzmacniacz, na którym się wygodnie gra, na którym stoisz, a tak, wiesz, na głośniczkach już odsłuchowych nie do końca tak było, nie? No. Dużo miałeś takiej sytuacji, bo też wróćmy sobie do tej, wiesz, swojej historii nagrywania. Dużo miałeś takich właśnie sytuacji, że kapele się rozczarowywały w studiu swoim własnym sprzętem i trzeba było się jakoś ratować? No to bardzo dużo. To był dzień jak co dzień. To niestety jakieś... Ja mogę wypowiadać się głównie, jeżeli chodzi o po prostu nagrywanie jakichś cięższych klimatów, nie? To tutaj nie będę gdzieś tam lawirował po blues, rock i tak dalej, nie? To tak, najczęściej to się po prostu zawsze kończy tym, że wyjmuje się po prostu 5.1 albo mesę, albo coś, co już dawno było sprawdzone w bojach i tego się nie przeskoczy, nie? Natomiast miałem też bardzo pozytywne zaskoczenie, to na pewno był wtedy jeszcze VHT, w tej chwili Frajed, SIG X, wspaniale brzmiący piec, w zasadzie znosił wszystko. Któryś też z Egnaterów też bardzo pozytywnie zaskoczył. Już tak myślę, co. Na pewno raczej negatywnie rozczarował mnie 50W 5.1-53. O! Tak. Czyli taki jak ja mam. A dlaczego? A ty masz wersję stealth, czy Nie. zwykłą? Zwykłą, starą, pierwszą na pojedynczych gałkach. Uważam, że po prostu ma wycięty środek w porównaniu do 6505 Plus, czy nawet stary 5.1, ten niski środek tam jest bardzo stłamszony, jest bardzo przekompresowany i w zasadzie to po okrętło gain, ono od drugiej po prostu pozycji do samego końca gra tak samo. Po prostu jest tak nasycone ten... No to jest prawda, rzeczywiście, że tam gainów wcale rozkręcać jakoś specjalnie nie trzeba, żeby połoić. Jest to rzeczywiście prawda, że jest to wzmocnienie, którym przez jego kompresję gra się bardzo łatwo. Tak, to jest taki easy plug and play, nie? Tak, jest coś takiego i rzeczywiście 6505 jest prawdziwsze trochę. No zdecydowanie jakby do nagrywania wolę stare wersje. Co prawda setka już tak się nie zachowuje, nie? To jest, no to też jest ciekawe, nie? Że to, myślisz, że to końcówka mocy ma wpływ, czy to w ogóle jest zupełnie inna? Nie, to jest inny preamp troszeczkę. Tak? Inny preamp jest? Tak, to jest chyba delikatnie jest inny preamp, nie? No bo nawet przecież ludzie bardzo często robili te modyfikacje do tego kanału Clean i Crunch, nie? Znaczy, no robili to, że dokładali podwójne potki, to wiem. A w setce chyba te kanały są osobne, nie? Z tego, znaczy, no potem jest wersja ta, chyba już Stealth jest ta wersja, że ma już podwójne nawet w małej wersji, nie wiem tego, czy to jest tak. Tam są podwójne, tak, ale nie miałem akurat możliwości jakby porównania tej pierwszej wersji z tą Stealth, tak bezpośrednio 1:1, nie? Więc tu się nie wypowiem. Ja mówię o pierwszej po prostu wersji tej... Czyli tym co ja mam. Tej pierwszej wersji produkcyjnej, nie? Chyba bo Tajwan albo... Nie, Meksyk. Nie. Ja mam meksykańską. Albo Meksyk, no właśnie. Meksykańską mam. To później może był Tajwan. Nie? Który? Biały. No biały, ja mam białego i on jest Meksyk. Ale z początku produkcji? Nie wiem z którego roku. No wiem, że jest na jednych gałkach i jest meksykański na pewno, a nie tajwański. Nie jest to. No dobra, no słuchajcie, nie będziemy nawijać makaronu na uszy. My to sobie w ogóle przegadaliśmy od wczoraj o tysiące różnych fajnych tematów, ale nie o wszystkich można powiedzieć. Ja się mega cieszę, że po pierwsze firma ci się zajebiście rozwija, że się łapią te outsourcingi, że cały czas masz w tym zajawę, którą widać i to jest, wiesz, to jest duży plus, tak z mojej perspektywy, osoby totalnie też zajawkowiczowatej.
Cieszę się, że powstają nowe produkty i są nowe pomysły. Będą nowe. Czekam na więcej. No dobra, a możesz coś zdradzić ciekawego tak na sam koniec? W tym roku? No. W kolejności? No dawaj. A mówię o tych większych, No. bo na pewno jeszcze będziemy wypuszczali takie mniejsze różne Mhm. rzeczy, nie? No to na pewno w tej chwili leci Banshee, Do wokalu? tak, w 2 wersjach, w nano i w pełnej. Co to jest? Jakiś zestaw kompresorów? Jakiś... Mhm. Dużo efektów po prostu wokalnych. Następnie będzie nowy plugin basowy we współpracy z Lanayem. Jeden chyba z większych, jakie w ogóle robiliśmy. No i desik będzie, nie? Będzie w końcu. Będzie desik, tak, tak. Mhm. No bo to też długo te prace. Tak, znaczy to w Trwały zasadzie to wynika z tego, że DS praktycznie był skończony jeszcze na starej wersji, na starych algorytmach. I akurat w tym czasie, jak planowaliśmy go wypuścić, to wzięliśmy się za sieci neuronowe i postanowiłem to zrobić lepiej. No dlatego tak się to po prostu No dobra, a na rozciągnęło. przykład jeżeli masz, nie wiem, no bo jest Hector tyle zrobiony na starych, Tak. to będzie na przykład wersja Hectora zrobiona I to zależy od Eryka i Od od Eryka. Roboki. Mhm. Ale wiem, no w takim sensie, czy, albo nie wiem, jak Rhino na przykład zrobiliście, to te nowe wersje Rhino są jakimś upgrade'em tego, co jest, czy to jest Tam nie, zrobiony plugin od nie nowa? zmienialiśmy na przykład? architektury. W zasadzie to ten update wprowadza tam małe zmiany, ale architektura się nie zmieniła. Zmieni się dopiero w wersji 2.0. A, czyli będzie Rhino 2.0, które będzie w nowych, ale oparte na tym samym wzmacniaczu, na którym jest tamto, Nie. czy... Nie. O, to Nie, ciekawe. No, nowe rzeczy. Aha. A czy mesa będzie znowu, bo to zawsze musi być. Mhm. Ale inna mesa. No, może tak, może nie. Dobra. Na pewno troszeczkę inaczej brzmiąca, Aha. ale to jest moje ulubione, czy jedno z ulubionych brzmień ogólnie. A, czyli kolejna rewizja któraś po Tak, prostu. tak, Dobra, tak, już nie tak, ciągnę tak. za język, nie ciągniemy za język. Ostatnie pytanie, bo to jest ciekawe pytanie, a ja już nawet nie znam odpowiedź, bo tam stoi ta odpowiedź za płotkiem. Czym jeździsz i czym jeszcze nie jeździsz? O Jezu, ale Duży chłop, ma 2 duże auta. nie, no jedno mam duże. No nie, no oba są całkiem spore, no. Nie, no dobra, ale oba są stare, nie? Okej. No. Ten duży to jest Range L322, a ten mniejszy to jest stary Chrysler z 92 rok. Który jeszcze nie jeździ. Nie, on jeździ. Jeździ już, No, tak? zrobiono, że jeździ, tak. Lubisz Dobra, takie stare samochody, tak? Lubię. Czemu? Czemu? Bo nie lubię nowych. To jest chyba najlepsza odpowiedź. Szybka dziesiątka do Daniela. Nie? Czemu? Czemu? Bo nie ma dżemu. Więc jeśli dotarliście do końca odcinka, to napiszcie, bo nie ma dżemu. Starting point. No i tak. I tu sobie wyznaczam punkt, w którym startuję na osi X i na osi Y. Czyli jak lewo, prawo, przód, tył, nie? I w którym miejscu się ma zakończyć, nie? Najczęściej tam dla głośnika 12-calowego, zaczynając od kopułki, tam gdzieś mniej więcej 65 wychodzi. I tu sobie zaznaczam, ile tych próbek ma w tym czasie po prostu pobrać, nie? Możemy sobie zrobić tam 10, nie? Tam 10 w tom. I też często robimy kąt, nie? Czyli sobie tutaj wprowadzimy 135, nie? No, 130. Tak jak stoi? Tak, bo ja nagrywam do kąta 55, nie? I tu sobie zaznaczam 2, nie? On ładnie zawsze od razu nam tworzy foldery. Głośnik. Jest akurat Sennheiser. Mamy dwie opcje nagrywania impulsów. Mamy przez sweep, sinusoidy i przez burst, czyli po prostu przez taki klik.
co kiedyś tam Ci wspominałem już. No i klikasz mu start. No i on sobie teraz... Tam sobie teraz chodzi to, tak? No. Chwilę to trwa, taki jeden obiekt tu jest napisane, nie? I nagrywa, nie? Sweep, teraz robi impuls, mic in place. Chwilę odczekuję, żeby przestał się chybotać na statywie. Niestety ten Dynamo jest troszeczkę taki wiotki. Więc zawsze dajemy mu czas, żeby wszystko się przestało ruszać, nie? Ale sam ten robocik to sam wyczuwa, jak Tak, się no przestaje ruszać, tak? No i on tam sobie jeździ, nie? Aha. I co, i takie 10/10 wystarcza do tego, żeby to... No tak, no w sumie ile tych więcej punktów na 30 cm? Znaczy trochę więcej, bo masz 10/10 i jeszcze razy 2, bo też kąt nagrywamy, nie? Także wiesz. W sumie tych punktów nie ma tak dużo, no bo to jedziesz po jednej osi od kopułki, jedziesz po osi do samego końca głośnika. No to ile tych punktów też tam? Się zastanawiam, czy on teraz nie złapał błędu przez adres IP. Widzę, że stoi w miejscu. A to może się na przykład, skąd będziesz wiedział, czy poszło, czy nie poszło? Ja patrzę po parametrach, po liczbach. Matrix, kurwa, gitarowy. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Trudno powiedzieć, co to za marka. Chyba to jest Fiat. Fiat 500. Mega super. Pick-up. Coś takiego się zdarza bardzo rzadko, żeby zobaczyć coś tak fajnego. Stoi tutaj w Maranello, chyba już od czasu, kiedy Enzo jeszcze żył. Tak, jest to Fiat, słuchajcie. 500L. Ekstra.